Hej, tu Kasia. Dzisiaj opowiem Wam, jak będzie wyglądał nasz najbliższy marsz na orientację. W momencie, kiedy przyjdzie Wasza minuta startowa, otrzymujecie od nas tego typu mapę. To oczywiście nie będą te konkretne mapy. Na Waszą imprezę przygotowujemy inne, natomiast pewne elementy oczywiście na tej mapie zawsze będą się powtarzać. W pierwszej kolejności, jak dostaniecie mapę do ręki, zawsze dobrze jest zapoznać się z jej treścią. Co mamy na mapie? Na mapie mamy kategorię oraz tytuł. Mamy informacje o tym, jaka jest skala mapy, jaki jest czas, który mamy wyznaczony na przebycie trasy. Limit czasu może być skonstruowany w ten sposób, że na przykład jest to 60 plus 15, oznacza to, że jak wrócicie przed upływem 60 minut, nie dostajecie żadnych punktów karnych i nie ma tutaj znaczenia, czy wrócicie po minutach 30 czy 59, ważne, żeby to było poniżej 60. Natomiast ten dodatkowy limit, czyli to, co jest po plusie, oznacza, że jak wrócicie w tych dodatkowych 15 minutach, to każda z tych dodatkowych 15 minut to jest 1 punkt karny, natomiast wszystko powyżej to jest 10 punktów karnych za minutę. To się już absolutnie nie opłaca, także jak zbliżacie się do limitu tego czasu podstawowego, warto już sobie myśleć powoli o powrocie na metę. Na mapie znajduje się również legenda, ona pomoże Wam rozszyfrować, w jakich miejscach te punkty się znajdują i co powinno znajdować się ogólnie wokół Was. Może znaleźć się jakieś zadanie. Jeżeli się takie znajdzie, no to warto je wykonać, ponieważ za to również są dodatkowe punkty. Jest opis całej mapy, jest napisane, co się z tą mapą stało, bo mogły stać się różne rzeczy. Treść na mapie może być pełna, coś mogło zostać przesunięte, wycięte, obrócone i tak dalej, także warto sobie to tutaj przeczytać. No i jeżeli chodzi o mapę, to właściwie tyle. Tak jak mówię, Wasza mapa będzie wyglądać troszkę inaczej, ale będzie zawierała te same elementy. No i co najważniejsze, mamy zaznaczone miejsce startu i mety. Start to jest trójkącik, meta to jest takie podwójne kółko i macie zaznaczone punkty kontrolne, ich liczba będzie tutaj podana w tabelce. Uwaga, jeżeli macie do potwierdzenia na przykład 16 punktów kontrolnych, czy tam 18 punktów kontrolnych, czyli tyle, ile macie podane, to nie oznacza, że tyle punktów kontrolnych będzie znajdować się w terenie. W terenie my tych punktów wieszamy dużo więcej, czyli na przykład 50 albo 60, w związku z tym trzeba uważać i brać te punkty z dokładnie tych miejsc, które są zaznaczone. Tak? Trzeba uważać, żeby jakiegoś innego punktu nie wziąć. Na pewno dobrą strategią nie jest pójść w teren i pozbierać wszystkie punkty jak leci, ponieważ za to również można otrzymać punkty karne. Także jakby przebycie trasy to jest jedna rzecz, która Was interesuje, ale druga rzecz, która Was interesuje, to jest poprawność, tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy punkt zaznaczony na tym drzewie, to nie możemy wziąć punktu z tego drzewa, z tego, albo jeszcze z jakiegoś zupełnie innego. Musi to być konkretnie to drzewo, które na mapie jest zaznaczone. Jeszcze dwa słowa o kartach startowych i sposobie potwierdzenia punktów kontrolnych. Na starcie dostaniecie od nas takie oto karty startowe i tutaj są takie 4 pola, które Was będą interesować. W polu kategoria, tutaj wpisujecie kategorię, na którą się zgłosiliście. Kolejna sprawa to jest Wasza nazwa zespołu, tutaj u góry i pod spodem Wasze imiona i nazwiska. W polu TS wpisujemy swoją minutę startową, którą odnajdziecie na liście startowej. Reszta ta część Was nie interesuje, ona jest dla nas później do obliczenia punktacji. Jeżeli na mapie nie jest podane inaczej, możecie pokonać trasę w dowolnej kolejności. To znaczy nie musicie zaczynać od punktu pierwszego, potem drugiego, trzeciego i tak dalej. Możecie zacząć zupełnie od drugiej strony, na przykład nie wiem, od 16, od 20, od 4 i tak dalej. Natomiast co jest ważne, na kartę startową wpisujecie punkty w takiej kolejności, w jakiej na nie przyszliście. Czyli na przykład, jeżeli podchodzicie na punkt numer 4 i stwierdzacie, że jest to dobry punkt, na punktach wiszą takie oto lampiony orienteringowe. One składają się, tak jak widać, z takiej kartki A4 podzielonej na pół w kolorze białym i czerwonym. Znajduje się tutaj kod dwuliterowy, który będziecie wpisywać na kartę startową oraz kredka, którą będziecie ten kod na kartę wpisywać. Czyli na przykład, jeżeli poszliście w pierwszej kolejności na punkt numer 4, znajdujecie tam sobie taki oto lampion z kredką i kodem, to ten numer punktu oraz kod wpisujecie tą kredką na kartę startową w pierwszym wolnym polu. Czyli wpisuję teraz punkt numer 4 i kod FV.
OK? I to jest prawidłowe potwierdzenie punktu kontrolnego. Pamiętajcie, żeby nie wpisywać tych punktów w odpowiedniej kratce, czyli na przykład 4 w 4, 13 w 13, tylko po prostu po kolei tak jak leci. W ogóle nie zwracacie uwagi na te małe numerki, które się tutaj znajdują. Często pytacie nas, co zrobić, jeżeli wbiliście jakiś punkt i okazuje się, że idziecie dalej i stwierdzacie, że ten punkt kolejny, który widzicie, jest lepszy i to jego chcielibyście potwierdzić. Najważniejsze, o czym musicie pamiętać, to żeby na karcie startowej nie kreślić. Czyli tego punktu, który wbiliśmy wcześniej, na przykład jako potwierdzenie punktu numer 4, nie skreślamy, ale przy nowym punkcie, do którego dochodzimy i stwierdzamy, że to on jest tym poprawnym, po prostu wpisujemy jeszcze raz, iż uważamy, że jest to punkt numer 4, tym razem z kodem i kredką tą nową. Robimy to po prostu w kolejnej kratce. Możemy to oczywiście też zrobić gdzieś dalej, jeżeli na przykład w międzyczasie potwierdziliśmy jeszcze jakieś inne punkty, to po prostu klasycznie w kolejnej po prostu wolnej kratce. Wpisujemy jeszcze raz punkt numer 4 oraz kod z lampionu. OK? I my dzięki temu wiemy, że na początku chcieliście potwierdzić ten punkt tutaj, ale potem zmieniliście zdanie i potwierdzacie go tutaj. To się dość opłaca, jeżeli przebijacie punkt stowarzyszony na prawidłowy, ponieważ zmiana to tylko 10 punktów karnych, a zostawienie takiego punktu stowarzyszonego to 25 punktów karnych, więc ogólnie w miarę się to opłaca. Jeżeli chodzi o karty startowe, to tyle. Pamiętajcie proszę, zawsze wpisujemy w kolejnej kratce i wpisujemy tutaj numer punktu kontrolnego z mapy. OK? Czyli nie 1, 2, 3, 4, 5, tylko w takiej kolejności jak idziemy, czyli na przykład 4, 15, 6, 7, 8. Po prostu wszystko wpisujemy tutaj po kolei oraz po karcie nie kreślimy. Po znalezieniu wszystkich punktów kontrolnych wracacie do nas na metę, oddajecie kartę startową, no i czekacie, aż policzymy wyniki. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiemy na nie w komentarzach albo już na samej imprezie. Dzięki i do zobaczenia.